Lewady na Maderze to prawdziwe arcydzieło ludzkiej pomysłowości i miłości do natury. Te malownicze kanały irygacyjne wijące się pośród stromych gór, soczyście zielonych lasów i dzikich wąwozów nie są jedynie technicznym osiągnięciem, są opowieścią o harmonii człowieka z przyrodą. Powstałe już w XVI wieku, lewady stanowiły sposób na dostarczenie życiodajnej wody z północnych, wilgotniejszych regionów wyspy do suchszych terenów południowych, gdzie ziemia czekała na swoje ożywcze tchnienie. Dziś ich funkcja użytkowa splata się z turystycznym urokiem, przyciągając miłośników pieszych wędrówek z całego świata. Podążając ścieżkami wzdłuż lewad, można poczuć się jak w krainie baśni. Ciche szmery wody, śpiew ptaków i zapach wilgotnej ziemi tworzą niemal medytacyjną atmosferę. Każdy krok odkrywa przed wędrowcem nowe cuda, zapierające dech w piersiach wodospady, jaskinie, porośnięte mchem, a czasem ukryte w głębi lasu, majestatyczne drzewa laurowe, pozostałość pradawnych lasów wawrzynowych wpisanych na listę UNESCO. Wędrówka lewadami to nie tylko spacer, ale i podróż w czasie. W ich cieniu kryją się historie ciężkiej pracy rąk ludzkich, marzeń o lepszym życiu i nieustającej walki z kaprysami natury. To także szansa, by w pełni doświadczyć surowego piękna Madery, wyspy wiecznej wiosny, gdzie człowiek znalazł sposób na współistnienie z żywiołami. Lewady są nie tylko drogą wody, ale także drogą duszy, prowadzącą do zatrzymania się, refleksji i podziwu dla tego, co stworzyła zarówno natura, jak i ludzka wyobraźnia. Lewady to charakterystyczne dla Madery kanały irygacyjne. Ich budowa rozpoczęła się w XV wieku, głównie w celu dostarczenia wody do upraw trzciny cukrowej. Obecnie sieć lewad liczy około 3100 km i wspomaga uprawy winorośli oraz bananów. Lewady są również wykorzystywane do napędzania turbin w elektrowniach wodnych, zaspokajając nawet kilkanaście procent zapotrzebowania Madery na energię elektryczną. Oprócz funkcji irygacyjnej, lewady stały się popularnymi szlakami turystycznymi, oferującymi malownicze trasy przez lasy laurowe, wzdłuż wodospadów i przez tunele. Rozbudowa systemu lewad trwała przez kilka wieków, a wiele z nich ukończono dopiero w XX wieku. Ostatnie lewady powstały w latach 40. XX wieku, kiedy zaczęto wykorzystywać je również do produkcji energii hydroelektrycznej. Cały system był więc rozwijany przez ponad 500 lat i do dziś jest utrzymywany w dobrym stanie. Tak więc zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do spaceru po przepięknych lewadach. Miłego oglądania. Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na piękny hike po najbardziej wymagającej i najdłuższej lewadzie na tej pięknej wyspie Maderze. Do zobaczenia i miłego oglądania. Do zobaczenia po przejściu tej trasy. Zobaczymy, w jakim stanie będziemy. Ja dodam, że trasa chyba się nazywa PR6, tak? Tak. Ale zostawimy link w opisie. Także miłego oglądania. Do zobaczenia po skończonym traku. Trzymajcie się. Miłego oglądania. Pa, pa. Pa, pa. Wygląda jak jakieś przejście graniczne. Dzisiaj będziemy mieli konkretny hike. Kilkanaście kilometrów zrobimy w tej we w te, więc Stara będzie się. super. Czekaj, żeby ona nie. Okej. Tu jest trasa Calheta Rabaka. Okej. Dobra, cóż, w trasę. Komu w trasę, temu trampki. Czas na zwiedzanie pierwszej lewady.
Czyżby to były te słynne lasy Look wawrzynowe? at that. Tak, to są te lasy wawrzynowe. Ale jak widziałam na Google'u, to zawsze tu jest mgła. Pewnie ktoś bardzo, bardzo właśnie wcześnie wychodzi i zawsze wszystkie zdjęcia są takie zamglone, a my mamy dzisiaj wyjątkowo dużą przejrzystość. Ale pięknie. I nie będziesz musiał się przejmować. Będziesz mógł nawet jeszcze lody na deser zjeść po takim wysiłku. Strasznie mi się trzęsą nogi. Ciekawe dlaczego. Sweet tutem będziesz mógł być. Trasa jest bardzo taka w dół. Wiecie Że co? nogi i uda dostają ostro W po kość. garach. Powiem wam, moi drodzy, że mój małżonek jest takim ukrytym skrytożercą, sweet tutem jest, no nie? A dzisiaj oprócz wielkiego śniadanka miał też na deser, na śniadanko spory, gigantyczny kawałek carrot cake'a. Przyłapany został, ale najważniejsze, nie zjadłem go. że jest sweet tutem. Nie zjadłem tego. Ale to tylko dlatego, że ci taki dałam look. Nie, ja tego kejka po prostu nie zjadłem. Nie, Zjadłem tylko pół może? Nie, Ale to dlatego, żeby mieć siłę Hi. na trasę. Bo Ajajaj. tutaj strasznie ciągnie w uda, aż mi się udka trzęsą. Głodomorkiem jesteś. Nie. Dlatego Może to być oznaka na przykład niedożywienia? O, nie powiedziałabym. Może to oznaka, że jestem Musisz pić odwodniony? więcej wody, my Może love. odwodniony? Dobra. Oj, to rureczka do buni i lecisz. Jak mówimy o odwodnieniu, A mam jeszcze paczuszkę to rura do tych papy. orzeszków pistacjowych. Także będziesz mógł posilić się później. Ale to za parę kilometrów. Okej. O, jeden orzeszek na kilometr, słuchaj, trasy zrobionej. Jesteś w lesie wawrzynowym podobno. Las wawrzynowy jest przepiękny. Wiesz co, sfotografuj te właśnie pajęczynki przecudowne, bo one są naprawdę zjawiskowe. Jak pajęczynki takie wiszące wyglądają, no są przepiękne. Powiedzmy, że są. Moja droga, jesteśmy na życia zakręcie. Zobacz. A ja. Haja. guys. Na zakręcie życiowym. No ja myślę, że tutaj się na życiowym tak, zakręcie. ale W powiem wam, dosłownym że znaczeniu tego słowa. trzeba być nieźle fit w sumie, żeby tą lewadę zrobić. Ta jest najbardziej wymagającą lewadą i najdłuższą. Ma ponad 9 km w jedną stronę i Nie, jest... chyba tam i z powrotem. Nie, i jest ostre zejście i później trzeba Tam i wejść. z powrotem. Także osoba, która nie jest fit, no raczej sobie nie poradzi. Niech sobie odpuści w ogóle tę lewadę. Bo są też takie 2-3 kilometrowe, krótsze i No i łagodne. bardziej takie właśnie poziome, nie? Ta jest cały czas w dół. A później w górę, Później więc trzeba będzie tak. cały czas do góry iść. Ale Także- idąc w dół, kolana grubo dostają w kość. No powiem ci, aż mi się nogi trzęsą, nie? Na początku to po Snowdonie nie cały czas miałeś są- tak. Bo cały czas są stopnie, nie? Także co rusz musisz zrobić wykrok jedną I to nogą. takie Na jednej ostre nodze są, stoisz. nie? Znaczy jakby robisz taki No. przysiad. Nie jest to łagodne zejście na pewno. No nie, trasa Głębokie jest dobra. są, nie? Poczekajcie. PR6, którą zmierzamy. Widzisz? Zobacz ile zostało, moja droga. Powiedziałaś ile trasa ma? To jest nothing. Tak jak ci mówiłem, cała trasa w jedną stronę ma 4,6 km. No to czyli w tak? dwie będzie ponad A w dychę. dwie No. strony dokładnie, jakoś No. 9 jest, nie? 9 z groszami. Dobra, no to ciśniemy. Nie, to nie tędy. Poczekaj, to jest, bo to jest Calheta, to jest druga To co? PR6, a tam my idziemy na 25 Fontes, nie? A no dobra. Tylko, że... No co? Jaką tamtą? No tamtą, no bo ja chcę cały dzień iść. Dziewczyno. Iść i iść. 30 Chcesz, km. żebym ja umarł? Niunia, wodę masz. Jakby coś, to zapakuję cię do plecaka, nie? Będę cię niosła. Wow. Niezły strzał. No już będąc tutaj, no musimy... Haja. Oh guys. Musimy skorzystać. Słuchaj. Patrz jak ładnie. Nie uderz się w głowę. Do niskich osób się nie zaliczasz. Patrz jak idzie stary. Stary traper idzie normalnie po wodzie. Jak niczym Jezus. Bo ja mam OCD, muszę mieć czyste buciki nawet w takim environmencie. Ale mam wodoodporne, więc mogę sobie w kałuży przepłukać, no problem.
Ale ładnie, no zobacz jak pięknie. No tutaj już coraz ładniej i To coraz znaczy, lepiej no się to- idzie, bo jest płasko. Tak, ale wiecie co? Tu jest taki klimat, normalnie jak Alicja z Krainy Czarów. Taka No, to kraina jest taka- jest. No, Narnia. Awatary, Moim Narnia. zdaniem- Tak. Kraina Narni, powiem. Moi drodzy, witamy w Narni. Witamy w Narni. Uważaj, bo jakiś lajon tu wyskoczy zaraz. Ale to nic, bo ja lubię kotki. Duże czy małe, pieski. Na pewno się dogadamy. Dobrze, że jesteśmy na wyspie, na której one nie występują. Ale fajnie się idzie, nie? Super jest, no. Teraz lepiej, zdecydowanie lepiej się idzie. Tam cały czas w dół. Czyli tak naprawdę pokonaliśmy ponad połowę trasy. Skoro ma 4,6 w jedną, Tak. a zostało nam jakieś 2, czyli ten najgorszy odcinek to takie jakieś 2 km hardkoru, że tak powiem. A ja 2 kilosy totalnego marszu w dół schodami stromymi. hello. Hi guys, hi. Ale podoba mi się to, że dużo rodzin zdecydowało się właśnie na aktywny wypoczynek, żeby spędzić te święta inaczej, żrąc pierogi, słuchaj, ciasta, Gimbały. jakieś, wiesz co, hardkorowe rzeczy, bo przecież święta można spędzać zupełnie inaczej. Można zwiedzać, można eksplorować, można uprawiać sport, Zwiedzać można i eksplorować przełamać. to jeden i to samo znaczenie, jedno i to samo? Jedno i to Można, samo wyraz? można przełamać w sensie, że można przełamać Patrz, jaki tradycję, punkt widokowy widziałaś? że można przełamać tradycję obżarstwa. O, wow. Punkt widokowy jest zarośnięty Nie widać nic z niego. wawrzynami, Wawrzyńcu, ty jeden. wawrzyńcowami. Ty jeden wawrzyńcu. Wawrzyńcu, wawrzyńcu jeden. Ale Zaraz ładnie. napijemy się tej wody z tej lewkady. No, No, sztachnij się. zaraz Może będziemy ma jakieś mieli- właściwości Zaraz halucynogenne. Zaraz będziemy testować tą wodę. I staniesz się wizjonerem po jej wypiciu. Albo będę miał straczkę przez 4 dni. Do samolotu nie wsiądę. Ale przecież ty wziąłeś... Chcielibyśmy życzyć wszystkim ludziom, żeby właśnie święta albo jakiś taki okres zimowy, gdzie jest zima w Europie, spędzali właśnie w takim ciepłym, fajnym miejscu, na takiej fajnej, tropikalnej wyspie, wśród pięknych okoliczności przyrody. Fajnie byłoby, żeby każdego było stać na to, żeby móc sobie właśnie tak opuścić zimną Europę i pojechać w jakieś ciepłe miejsce. Napawać się przyrodą. A zdarza się to coraz częściej. Wszędzie Tak. widać Polaków. Polacy są wszędzie. Tak. A to oznacza, że lepiej nam się żyje. To jest cudowne. I to jest bardzo fajna wiadomość. Fajne jest właśnie to, że Polaków stać na to, żeby podróżować. Nie, że gdzie się nie pojedzie, to wszyscy mówią, a Niemcy, Francuzi, Anglicy. Rosjanie. A teraz coraz więcej Polaków. Czyli to dobra wiadomość. Bardzo dobra. Że się powodzi, że żyje się coraz lepiej, że ekonomia się Wow, zobacz jaki wodospad. Przepięknie. Nie będzie widać przez te krzaczory, ale jest fajnie. Taki mały wodospadzik, że aż no nie, przyjemny.
cóż, to czego się obawiałem. Hardkorowe podejście po schodach. Oczywiście żartuję, mówiąc, że się tego obawiałem. Uwielbiam pierwsze wędrówki i mam mega przyjemność tego, że mogę chodzić po tak cudownym miejscu, jakim jest Nevada na Maderze. Powiem, że jak będzie szersza jakaś przełęcz, To są właśnie te lewady słynne. przepięknie. Słynne lewady właśnie. Znajdujemy się wśród słynnych lewad. Chciałem powiedzieć, że te lewady zostały zbudowane 300 lat temu. W XVI chyba bodajże wieku zaczęli budować je niewolnicy. Możecie sobie wyobrazić, jak ciężko było się tutaj ze sprzętem dostać i ręcznie to wszystko kuć. 300 lat budowania. Ja się teraz Ale rozbiorę. dzięki temu dzisiaj 250 000 mieszkańców i turyści mogą odwiedzać tą piękną wyspę. Dzięki temu systemem nawadniania. Ludzie mogą żyć na wyspie. Jak również można tutaj hodować mnóstwo roślin. Pewnie też są jakieś zwierzęta. Podczas naszego tego krótkiego pobytu jak na razie widzieliśmy 2 krowy. Oj, psy i koty, ale to nie są zwierzęta hodowlane. Także pięknie. Gdzie byłeś, Wawrzynie, ty mój? W lesie wawrzynowym? O, wow. Jedną jeszcze bluzę i teraz zostałam. No ale tak to jest, jak się jest w lesie wawrzynowym. Chyba tak. No cóż, trzeba ściągnąć bluzę, Tropikalny żeby się nie zawawrzynić. Żeby nie stać się wawrzyńcem. ale też jest tutaj dosyć pióri. Tu jest tak dosyć wilgotnawo. A ciągle idziemy, jesteśmy mimołkiem, w związku z tym lepiej tu przebiec pod skrzydłem. No właśnie, też zauważyłaś to? Że cały czas idziemy. Idziemy i nie możemy dojść. Pięknie. Tutaj barierkę tutaj ktoś wyciął, mówi, a niech lecą turyści. To lasy wawrzynowe? Czy laurowe liście? Liście z drzewami laurowymi. Aha, Będzie twardo, potem zielone.
A nie mogę, bo mam kurtkę odpiętą, to tak wiesz, mi... No, nie chcę zacząć. Nie chcę właśnie. A ja Ja ci mogę zacząć. nie chcę mieć jej zapiętej właśnie, bo się ukiszę. No, kamerkę. I się ukiszę, jak będę miał zapięte szelki. Ale plecak ma, wiesz, na plecach zadekorowany sprzęt kobiety. Jednak są to plecaki. My love, luzuj szelki. Więc luzujemy szelki. Tak? Luźna guma. Albo luźne majty. Wawrzyńcem jesteś? O, wawrzyniec. No, niczym kolejka wąskotorowa. Jakiś. No, był tam tucznik taki jeden na drodze. Czekajcie, PR6 05. Tu cały czas trzeba schylać, więc jak nagrywasz, można sobie... Makówę rozwalić. Poczekajcie. O, Weź mi przepust. i do lasu wawrzynowego wracamy. Ładnie to wygląda.
Czuję, że tu będzie gruby spot. A ja czułem alkohol od tych obywateli Aha. ze wschodu. To wiadomka, nie? Tak, kurczę, Tak zaczynają dzień. O, wow. Dalej czuję alk tutaj. Zobacz, jaki tu jest w ogóle spot, no nie? Tu są piękne okoliczności przyrody, nie? Przepięknie. Mamy buty, możemy tam wejść. No co, Milo? Chyba Ale dotarliśmy do tego głównego wodospadu, co? Musimy się chyba, wiesz co, obrócić tak z kamerą, żeby... Obróćmy się z kamerą wśród zwierząt. 4,5 km wędrówki. Mam wrażenie, że zrobiliśmy chyba pół godzinę. Może trochę więcej, Pięknie. ale za nami jest. Super, co? Ja trochę sobie podejdę tam. Puścisz mnie? Warto było. Okej. Tu jest tak, albo wracamy. Luro da Gota. Fontes to jest tam właśnie, nie? Czyli to skąd przybywamy, to jest pół kilometra już niby zrobiliśmy, niemożliwe. Może być 500 metrów, no. 400 w sumie. Lauro da Gota, 1,5 kilosa. A ciekawe co tamtą też ścieżką jest. Tam nie, nic, właśnie albo to jest ta, albo ta w dół, albo to tamta. To jest ta Lauro da Gota, 1,5 kilosa, PR13. Ty Wawrzyńcu. Ty Wawrzyńcu jeden, to... ale Wawrzyniec ukazał się moim oczom i znowu teraz hardkorowo w dół. O nie. My love, ja nie wiem czy my chcemy tędy iść, tu jest pionowo w dół, nie?
Chcemy tędy iść? Pionowo w dół? To może nie, czy chcemy? Później będzie trzeba pionowo do góry iść. Dlatego chcesz, się czy pytam. nie? A jeszcze podejdę kawałeczek tutaj. No jest tam jakiś wodospadzik, ale... Czy warto aż tam schodzić? Jak się zeszło, to trzeba teraz wejść. Mój wawrzyniec idzie. Coś piękniejsze. Zwiedza Lewkady. Wawrzyniec, baba Wos. To już 2 ksywki mamy. Państwo Wawrzyńcowie jesteśmy. Z lasu wawrzynowego na Madejrze. Tam był fajny taki mostek, gdzie płynie, pod którym płynie wodospad. Bardzo przyjemne miejsce. Moim zdaniem każdy powinien mieć coś takiego ze sobą. Jaka to jest marka? Nieważne. Każdy podróżnik, który dużo hikinguje gdzieś w górach, powinien mieć coś takiego ze sobą. Dzięki temu. Filtr, dzięki któremu można się napić wody z Lewady. Jakieś ma włókna węglowe? Very delicious. Water is very good. I'm very thirsty. Może ja też bym się napiła Very delicious. wody z Lewady. Good? Very good. Tak. Tak, to jest filtr, tak. To nie, że to tak, taka rurka zwykła. Very good. Very good filter. Proszę bardzo. Na bieżąco ciągnie, nie? Tak, jak się gdzieś idzie na jakąś dłuższą wędrówkę i kończy nam się woda, zawsze dobrze mieć ze sobą taki filtr. Czyli co, ciśniemy, wracamy nową ścieżką, nową trasą? Czyli tam dłuższą obieramy? Nie mam pojęcia. Chodź, nie będziemy na leniucha. Kolejne prawie 4 kilosi. Ciśniemy, nie? Wspaniale. Jesteś moja mocna, jesteś. Tak, zbliżamy się do końca naszej wędrówki, do parkingu. Trasa była wymagająca, prawda? Jakie lasy? Lasy wawrzynowe. A ja jestem kto? A ty jesteś wawrzyńcem. Wawrzyniątkiem. Ale powoli wychodzimy z lasów wawrzynowych. Ale była wymagająca. No trzeba być fit, Trasa bo wymagająca, no? Ale to fajnie. mega fajnie, no. Super. Także na pewno Co najważniejsze, jeszcze pogoda nam dopisała, nie? jest wyjątkowo, wspaniale po prostu. Tak się można napawać tą przyrodą i robimy to cały czas. Wchłaniamy po prostu tą zieleń, ten aromat lasu wawrzynowego. Tak, super. Fajnie. Fajnie. Zostało nam jeszcze pół kilometra do parkingu, także powolnym krokiem enjoyujemy się. No i co, widzimy się później, jak będziemy na miejscu. Do zobaczenia. Pamiętajcie, jedno oko na niebo. Jedno oko na niebo. Na trasie również znajduje się fajna kafejka, gdzie można się napić kawki, więc coś zjeść. Tam zmierzamy właśnie. Ktoś pewnie skorzysta z toalety. Tak. Oto dowód.
o. Tada! Tada! Zobaczmy. Ale ekstra tu jest. No i Ekstra spot, nie? No. Wow. Jakiś coffee latte. ładnie Wiedziałem. pachnie. Mhm. Czekaj. Toalety. Mój ty Wawrzyńcu, myślę, że masz ochotę na muffina. Nie, na pewno. Chyba że będzie taki, który będzie bezglutenowy i bezcukrowy. Jest. Ciśniemy, wracamy do miejsca parkingowego. Idziemy pod bardzo strome wzgórze. Cały czas pod górkę. Cały czas pod górkę, no mercy. Paru kilometrów. Tak, ale widzieliśmy nawet ludzi, którzy wejpują, więc nie wiem, czy palą tutaj papierowe. wejdą. Więc to nie ma nic wspólnego z promowaniem zdrowego stylu życia. Ładnie. O wow. No jeszcze kawałek został. Wydawało się, że jakieś pół kilometra, ale to chyba było taką na mapie kreską, jakby ktoś chyba tam zaznaczył, to może było, a tak tymi krętymi trasami to myślę, że jest Trzymaj, bo mnie wygodnie tak ręka. z półtora. Także szlak zdecydowanie wymagający, Najtrudniejsza lewada. bo się ale nie stanie. piękny, tak? To chyba jedna z najtrudniejszych tutaj na wyspie, no? Najtrudniejsza. Najtrudniejsza. Tak. Było kilka osób otyłych, I najdłuższa. ale chyba jakoś poradziły sobie, bo nie było widać, żeby gdzieś tam leżały po drodze. Także każdy chyba może to zrobić, kwestia czasu, no. Tak, Nam się udało w miarę to szybko ogarnąć, nie? tak. Ale super, naprawdę. Piękna wędrówka po pięknej wyspie. Sweet Tooth zasłużył na deser. Trzeba było spalić zjedzone muffiny. Oczywiście mówię o sobie. Mówię o sobie, ty nie próbowałaś. Nie jadam. Generalnie nie jadamy słodkich rzeczy. Ja od czasu do czasu coś tam sobie połknę, ale staram się uważać i nie jeść takiego dziadostwa, no bo to nic zdrowego. W cukrze nie ma nic zdrowego. Cukier to tragedia. Cukier to zabójstwo i pożywka dla raka. Jak mój Wawrzyniec mówi. Wawrzyńcu mój. Nie widać tego. Ale jest ostro pod górę. Jest ostro pod górkę, ale tego nie widać. Ale uwierzcie mi, jest ostro pod górkę. I oczom mym ukazał się taki oto piękny Wawrzyniec. Super, nie? Jakie Moment takie na sapka. omuszone, takie ładne. Moment na obsadkę. Vertical wall. Dokładnie, ściągamy dalej. Ładny Wawrzyniec to był. A to jak na moje oko, jak mi się wydaje, to są ujęcia tej wody, która płynie tymi lewodami. Tak mi się wydaje, no bo to widzę jest wybetonowany zbiornik, do którego wpada woda. Tamtym takim małym kanałem, nie wiem czy go widać. Dokładnie, wydaje mi się, że przechwytują. Cześć, witajcie. Witamy w naszym dyliżansie. Witamy wszystkich oglądających. Jesteśmy już po tej cudownej Przygody, podróży po Lewadzie. Tak. Było cudownie, I wymagająco. przede wszystkim wymagająco. Trasa dosyć długa, ponad 10 km zrobiliśmy. Tak. I pod górę, cały czas Tak. mega ostro pod górkę. Także zejście dawało strzał w kolano, ale wejście było bardziej wymagające, no bo w zasadzie, wiesz, w pionie ciśniesz. Tak, było dużo pionowych podejść i zejść, ale warto było. Wspaniale. Przepięknie. Tak.
Do zobaczenia na kolejnej przygodzie, w kolejnym fajnym miejscu. Linki znajdziecie w opisie, dokładnie. I pamiętajcie, jedno oko na niebo. Jeżeli Wam się podobał filmik, to pamiętajcie, wciśnijcie lajka, łapka w górę i wciśnijcie suba. Do zobaczenia na kolejnych przygodach. Trzymajcie się. Teraz my musimy usiąść i odpocząć co nieco. Po zasłużonym marszu. Trzymajcie się. Pa, pa, hej. Papa, hejka.